Ostatnio dostaję sporo zapytań na temat, jaki jest rynek. Czy warto inwestować teraz, czy poczekać na lepsze czasy? I postanowiłem nagrać kolejny odcinek serii z brokerem, z Pawłem i poruszymy takie tematy, żeby dać Wam jak najwięcej wartości. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dla osób, które nie oglądały wcześniejszych odcinków, jakbyś mógł się, Pawle, przedstawić? Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Paweł Krzek, jestem mortgage brokerem. Pomagam przy zakupie nieruchomości rezydenckich, buy-to-letów, HMO oraz refinansowaniu tychże nieruchomości, tak aby wyciągnąć kapitał na kolejną nieruchomość. Oprócz tego sam jestem aktywnym inwestorem tutaj na rynku w UK. Super. Ogólnie taki luźny temat, bo wiadomo, nikt nie ma kryształowej kuli i nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Ja osobiście jestem 10 lat na rynku nieruchomości i odbyłem setki rozmów z przedsiębiorcami, z inwestorami i to jest dość częste pytanie. Każdy się zastanawia, co pokaże rynek, jakie będą następne kroki, czy będą lepsze czasy. Te kredyty w ostatnich latach trochę dały popalić dla osób, które były na zmiennej stopie, ale postanowiłem, że nagram z Pawłem odcinek z takimi 3 przewidywaniami na kolejne 12 miesięcy. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Nie traktujcie tego jakoś stricte poważnie, ale miejcie to na uwadze, że może być to kierunek, może to jest nasze zdanie i nikt nie ma gwarancji, co z tego się wydarzy. Nie jest to porada. Nie jest to porada inwestycyjna, tak. Także czy jesteście w trybie kupuję wszystko, czy się da, no to zależy. Niektórzy czekają i znam takich, co czekają 10 lat i jeszcze nie kupili, więc każdy ma indywidualne podejście. Wiadomo, w ostatnim czasie te pieniądze stały się droższe w porównaniu do tam 2-3 lat do tyłu, gdzie stopy procentowe były bardzo niskie. Już pewnie szybko nie wrócą do takich poziomów 1-2%, kiedy były jeszcze kilka lat temu. Pamiętam, 5 lat temu kupowałem nieruchomość na 1,90, coś takiego, nie? Więc to miało spaść do zera. W porównaniu do tego, co jest teraz, jest różnica. No i dlatego chciałem z Tobą porozmawiać, jakie są Twoje przewidywania i jaki jest Twój punkt widzenia na ten temat. Jasne, więc moje jakby przewidywania generalnie opierają się na głównych ekonomistach z różnych dużych banków. Często dostaję gdzieś tam jakieś raporty z różnymi predykcjami. Powiem szczerze, że to nie zawsze wszystko się sprawdza. Ogólnie wszyscy są zgodni, wy też pewno tak myślicie, że base rate dalej banku ma spadać. Muszę tylko tutaj zdementować jedną rzecz głównie z tego względu, że dostaję zawsze dużo zapytań przy wypadku obniżki base rate'u Banku Anglii. Bank Anglii, jeżeli masz kredyt typu tracker, podczas obniżki swojego oprocentowania kredytów, wtedy ma bezpośredni wpływ, tak? Więc jeżeli mamy trackera, oprocentowanie kredytów w przeciągu miesiąca typowo powinno nam spaść, natomiast dla osób, które teraz chcą skorzystać z produktu, niekoniecznie ma to wpływ, z tego względu, że banki normalnie pożyczają się między sobą pieniądze też i na rynkach międzynarodowych, więc nie korzystają, jakby nie opierają swoich kredytów wyłącznie na tym, co robi Bank Anglii. Dlatego często bywa tak, że jeżeli bank nawet obniży swoje oprocentowanie kredytów, na chwilę obecną na rynku oprocentowanie może nawet pójść do góry, jeżeli chodzi o mortgage, z tego względu, że nie ma tu bezpośredniej korelacji. Tudzież często banki właśnie wystawiają swoje nowe produkty na kilka dni lub na tydzień w ogóle przed tym spotkaniem
Monetary Policy Committee, który decyduje o tym, czy będzie ta obniżka lub nie, więc nawet przed tym samym posiedzeniem banki już wiedzą, co będą chciały zrobić. Są też jakieś predykcje, które są publikowane tuż przed tymi spotkaniami, które wskazują, jaka szansa jest, że będzie ta obniżka lub nie, no bo ogólnie konsensus jest taki, że będzie ten base rate spadać, natomiast, że ogólnie kredyty będą tanieć, prawda? Natomiast base rate ma bezpośredni wpływ na przykład na pożyczki personalne, na karty kredytowe i wtedy tutaj możemy zobaczyć tańsze produkty, natomiast na mortgage bezpośrednio się to nie przekłada, więc tutaj banki liczą patrzą na tak zwany swap rate. Swap rate zmienia się codziennie i tutaj banki pożyczają pieniądze w danym momencie, potem te pieniądze muszą pożyczyć klientom, żeby na nich zarobić i dopiero wtedy ewentualnie mogą dać mniejsze lub większe oprocentowanie w związku z tym, co będzie dostępne w danym dniu na rynku, ponieważ banki też się pożyczają na procent. Okej, ja osobiście uważam, że teraz jest dobry czas na zakupy, jak te kredyty są droższe, dlatego, bo spora część ludzi odeszła z rynku, dlatego, że kredyty są drogie, albo ich nie stać, albo po prostu ich przeraża, że muszą płacić odsetki, a ja na przykład patrzę trochę odwrotnie i widzę w tym możliwość i okazję, no bo jeśli nie ma takiego zainteresowania, to ja mogę taniej wynegocjować cenę i zarobić w inny sposób, bo ja na przykład zarabiam z reguły na negocjacjach to jedno, na zakupie, to jest główna część, ale druga, że swoją firmą budowlaną dodaję wartość, czyli przerabiam różne rzeczy, na przykład ten dom, w którym jesteśmy dzisiaj, był zbity do cegły i z 3 sypialni z jedną łazienką jest finalnie 6 sypialni z 4 łazienkami. I dom, który był kupiony za 230 jest warty 600. Więc można dodać dużej wartości w inny sposób, na przykład zmianę układu pomieszczeń, czy jakieś rozbudowy, jakieś inne rzeczy, więc niekoniecznie warto być przysłonięty tylko stopa procentowa, czy ona będzie tam 5, czy będzie 10, to i tak będę robił biznes, bo będą inne możliwości zarobienia. To jest taki... Jasne. Ja myślę, że właśnie głównie osoby początkujące bardzo się koncentrują na tym, co się dzieje na rynku. Przy tym wydaje mi się, że to nie ma aż tak diametralnego rynku. Na nieruchomościach zawsze da się zarobić bez względu na to, czy jest drożej, czy jest taniej, jeżeli chodzi o kredyty. I tutaj na pewno, tak jak wspominałeś, lepsze okazje mogą się pojawiać wtedy, kiedy te kredyty są droższe. Chociażby z tego względu, że przy droższych nieruchomościach dla osób zakupujących swoje pierwsze nieruchomości, czyli tak zwanych first time buyersów, których jest zdecydowana większość na rynku, mogą oni nie mieć zdolności, żeby zakupić i też ciężej będzie przejść stres test landlordom na droższe nieruchomości, więc może być wymagany na przykład większy depozyt, co też spowoduje, że no tutaj wiadomo, że ceny nieruchomości wzrastają i tak dalej, więc może być ciężko odłożyć na ten depozyt też, więc te droższe nieruchomości wydaje mi się, że staniały i będą tanieć, póki jest drogi kredyt. Jeżeli ten kredyt stanieje, wtedy ta zdolność kredytowa się bardziej rozciągnie, więcej osób będzie stać na taki zakup, a wiadomo, że dużo osób zazwyczaj kupuje, że tak powiem, pod tak zwany korek, więc jeżeli będą mieli taką zdolność, to wtedy taką nieruchomość zakupią droższą, więc tutaj na pewno łatwiej jest z tej ceny będzie zbić. Przy tańszych nieruchomościach, na przykład na północy jest cały czas, wydaje mi się, gorący rynek, więc wystarczy byle jaka praca na minimum wage, gdzieś tam jakąś nieruchomość można zakupić, więc tutaj jest łatwiej, jeżeli chodzi o finansowanie. I jeżeli jest mały kredyt, też nie ma to aż takiej różnicy, jeżeli chodzi o te odsetki, wiadomo, nie? Tak mi się wydaje. Ja osobiście myślę, że coraz mniej ludzi jest stać kupić własną nieruchomość, więc poniekąd ten rynek wynajmu się cały czas zwiększa, bo jeśli kogoś nie stać na kupno własnej, to musi wynajmować. I teraz też trochę od właścicieli nieruchomości zależy, jak dbają o te nieruchomości, czy robią dobry remont, czy dobry standard, bo wtedy oczywiście mogą więcej zarobić, więc to też jest poniekąd tutaj podejście, jak chcesz zarabiać, czy chcesz zarabiać z wynajmu, czy na dodawaniu wartości, ale uważam, że jeśli robisz dobrze remonty i robisz, te nieruchomości są w dobrym standardzie, to i tak zarobisz na tym pieniądze. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję Joint Venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500 000 funtów.
My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem. Od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymuje z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 tysięcy funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Dokładnie. Tak, uważasz, zgadzasz się z tą? Zgadzam się w 100%. Tak. Super, bo kolejna kwestia tutaj przewidywania, często powiadane cash is king i siła tych decyzji. Właśnie ludzie, którzy brali kredyty na niskim oprocentowaniu i kończą im się fiksy, te stałe kredyty i muszą przejść teraz albo na zmienną, albo wziąć nowy fix. Wiadomo, jak ktoś brał, tak jak wspominałem, poniżej 2%, to teraz ma 6 czy tam 5,5, no to może ich nie stać, albo no muszą zrobić jakieś zmiany, czy dopłacić do tego kredytu, więc to też jest okazja do kupienia taniej nieruchomości, no bo jak kogoś nie stać, to jest motywowany, żeby sprzedać. Pewnie tak, ale na pewno jedno tu muszę dodać, że po ostatnim kryzysie, tam w 2007-2008, prawda, banki, znaczy zostało trochę zmienione prawo tutaj w UK i jeżeli ktoś ma kredyt obecnie na daną nieruchomość, żeby nie zostać tak zwany mortgage prisoner, czyli nie móc zrobić remortgage'u, żeby zrefinansować tą nieruchomość i przejść do innego banku, aby uzyskać tańszy kredyt, to bank musi zaoferować danej osobie, żeby wybór produktów ze swojej puli produktów dostępnych, czyli możemy być osobą na chwilę obecną na przykład niepracującą i jeżeli nie dobieramy do kredytu, to możemy ten kredyt zrefinansować będąc w tym samym banku i uzyskać najtańsze oprocentowanie w danym banku, który jest dostępny. Oczywiście to nie znaczy, że ten bank na daną chwilę jest najtańszy i może być inna tańsza opcja, ale jakby jest taka opcja zawsze, żeby nie być na tym variable rate i ten produkt zrefinansować. Druga sprawa też jest taka, że jeżeli ktoś kupi nieruchomość na przykład 10 lat temu, czy być może jest duże prawdopodobieństwo, że w większości UK podejrzewam, że ta cena wzrosła, więc tak zwane loan to value będzie inne, czyli zmaleje, podejrzewam, bo jeżeli wartość nieruchomości rośnie, a kredyt zostaje taki sam lub wręcz jest spłacany, to wtedy ten kredyt maleje, więc jakby mamy więcej equity w nieruchomości, co też powoduje, że mamy typowo tańsze produkty do wyboru niż mogliśmy mieć wcześniej, więc w zależności, no wiadomo, że i tak koniec końców ta rata i tak będzie dużo większa, jeżeli ktoś miał 2%, a teraz będzie miał nawet 4,5, nie, więc tak czy inaczej, jeżeli ktoś brał kiedyś pod koregę, teraz nie będzie go stać przy refinansowaniu i tak będzie miał problem, więc jakiś tam odsetek tych osób będzie miało z tym problem, podejrzewam, i będą musiały być może sprzedać, nie, natomiast nie uważam, żeby to była jakaś lawina, ale na pewno gdzieś tam pojedyncze okazje się będą pojawiać na pewno. To pewnie wszystko zależy od lokalizacji, bo na północy to rzeczywiście może nie być problem, ale jeśli tutaj na południu masz domy po 400, 500, 600 tysięcy i nagle rata jest 100% wyższa, to ty możesz dostać od banku nowy produkt. To nie będzie jeszcze ogólnie nowy produkt dostaniesz, jeśli nie masz żadnych spóźnień z płatnościami, bo są też banki takie, że jak masz opóźnienia, to musisz 6 miesięcy nie mieć opóźnień i dadzą ci zgodę na zmianę produktu, bo ostatnio rozmawiałem ze znajomym, co właśnie jest w takim sytuacji, że wystarczy, że tam miesiąc czy dwa się spóźnił, że nie zapłacił, tylko się spóźnił i mu powiedzieli, jak 6 miesięcy będziesz miał czyste konto, bez opóźnień, to wtedy damy ci
zmienić ten produkt. I jakby ja nie mówię, że to nie jest możliwe, tylko bardziej o to, że jeśli płaciłeś 1500, a masz teraz 3 do płacenia czy 4 i Jest różnica, jest prawda? więcej, a masz przychodu 3 na przykład, a jeszcze musisz coś zjeść, musisz płacić Tak. opłaty, to chcąc nie chcąc jesteś zmuszony do zmiany decyzji, do sprzedaży nieruchomości i często też musisz ją sprzedać szybko, więc to też jest fajna możliwość do negocjacji i na takich sytuacjach można fajne deale skreować. To są takie, myślę, że trzy rzeczy, które przewidywania z mojego punktu widzenia, widzę, że też się zgadzasz, czy jeszcze masz jakieś przewidywania na 12 miesięcy, które To znaczy ja uważam, że na pewno, znaczy w moim przekonaniu gdzieś tam te kredyty będą tanieć, ale uważam, że nie będzie to aż tak kolosalna różnica. Pewnie może gdzieś tam 0,5%, 0,3% tańsze kredyty będą średnio za rok niż teraz, w moim mniemaniu, a więc tak naprawdę jeżeli ktoś ma działać, zastanawia się, żeby kupić, to i tak polecałbym, żeby kupić teraz, bo nie jest to jakaś kolosalna różnica. Też nie jest powiedziane, że tak się wydarzy, z tego względu, że to też wszystko zależy od tego, co się będzie działo na świecie i w jakim kierunku to pójdzie. Nie wydaje mi się, żebyśmy w niedalekiej przyszłości w ogóle kiedyś wrócili do takiego poziomu jak sprzed pandemii, gdzie były te kredyty po takim oprocentowaniu, jak wspominałeś, tak? Więc tutaj to w najbliższej przyszłości wydaje mi się niemożliwe na podstawie tego, co teraz obserwuję, natomiast jakieś tam drobne obniżki w niedalekiej przyszłości mogą być i też dużo osób pyta często o to, czy wziąć na przykład trackera jako teraz obecny produkt na przykład na rok, na 2 lata. Trackery, banki ogólnie wyceniają wszystkie produkty pod siebie, tak żeby zarobić, więc gdyby miały te trackery być dużo tańsze ogólnie niż fiksy, no to jakby jaki byłby sens dla banku, żeby dawać o wiele tańsze produkty. One ogólnie są bardzo podobnie wycenione, w większości wypadków ostatnio z tego co widzę trackery są droższe, bo wiadomo, że bierzemy pod uwagę, że jakieś będą spadki tego base rate'u w przyszłości, natomiast nikt nie wie do końca kiedy to będzie i ile to wypadnie. Teoretycznie 2 lata temu były takie przewidywania, że dzisiaj kredyty miały być tańsze o 1%, a nie są. Więc też się to nie wydarzyło. Niestety ekonomiści nas zawiedli i ogólnie jeżeli ktoś brał trackera 2 lata temu, żeby zaoszczędzić na tych spadkach i wyjść taniej niż na 2-letnim fiksie, no to niestety, ale zapłacił więcej za tego trackera, niż gdyby wziął 2-letniego fiksa od razu, który był wtedy tańszy. Więc to różnie wychodzi. No teraz jesteśmy już trochę w innym miejscu. Ta inflacja już spadła bliżej do tego poziomu. Gdzieś teraz czytałem chyba niedawno artykuł, że jednak znowu troszeczkę bardziej podskoczyła i jakby nie jest jeszcze blisko tych 2%, tak jak miała być. Stąd też pomimo tego, że była niedawno obniżka kolejna base rate'u, nie wiadomo czy następna będzie znowu blisko, bo dalej Bank Anglii musi patrzeć na tą inflację, żeby ją zachowywać typowo powinna być 1 na 2%, a dalej jest koło 3 lub więcej. Więc chyba teraz. Tak, dokładnie, więc tutaj no, zobaczymy jak szybko te następne obniżki nadejdą. Niestety nie wydaje mi się, żeby były one wielkie i dosyć prędko, także no, na chwilę obecną wydaje, że będzie jakaś tam drobna obniżka w niedalekiej przyszłości, ale nie zmieni ona nam specjalnie życia, nie? Czyli podsumowując, takie 3 prognozy, koniec taniego pieniądza, ale dalej można kreatywnie zarabiać i szukać rozwiązań. Dalej popyt na wynajem wysokiej jakości, ogólnie wynajem, ale jeśli masz produkt w lepszym stanie, to ten wynajem powinien być łatwiejszy. No i tutaj to wspomniałem, cash is king i jeśli masz gotówkę, to dużo łatwiej jest finalizować transakcje, łatwiej jest kupywać, dopinać te deale poniżej wartości rynkowej, no bo jesteś gdzieś tam w tej grupie premium VIP-owskiej, która łatwiej się dogadać, bo jak ktoś jest zmotywowany, żeby sprzedać szybko, a ta gotówka jest dostępna, czy nawet bridge, taki finansowania na podstawie wartości, a nie na podstawie zakupu, też może robić robotę w tych najbliższych 12 miesiącach, dopóki coś się nie zmieni. Także jeśli interesują Was takie tematy, Paweł też będzie na Tejza Property Network i przygotuje prezentację na temat sytuacji finansowej, jakie są produkty dostępne. Jeśli kogoś interesuje taki rynek kredytowy
jakie są możliwości. Będzie to okazja, żeby dowiedzieć się więcej informacji na ten temat. Także serdecznie zapraszamy 18 października Wolverhampton. Bilety dostępne na tejzaproperty.co.uk. Ilość jest limitowana, także czym szybciej, tym lepiej, bo nie będzie to spotkanie na dużą ilość, tylko na jakość. Dzięki za poświęcony czas. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.